Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Polski? Polskiego? Po polsku? Kiedy mówimy polski? Kiedy polskiego? A kiedy po polsku? To nie jest skomplikowane. Dzisiaj lekcja na ten temat. Temat to znaczy subject. Temat. Pamiętajcie, że możecie też uczyć się polskiego w mojej szkole online. Zapraszam Was serdecznie. Spotkamy się na bezpłatnej konsultacji i ja wybiorę najlepszy kurs dla Ciebie. Link jest w opisie filmu. Ale teraz uczymy się o tym, jaka jest różnica między polski, polskiego i po polsku. Co to znaczy polski? Polski, kiedy jest mała litera, to znaczy Polish. I to jest przymiotnik, adjective, jak na przykład polski chleb, albo polski prezydent, albo język polski. Uwaga, tutaj piszemy małą literę. Język polski. Kiedy napiszecie dużą literę, tak, to jest inna forma słowa Polska, czyli Poland. Polski to może znaczyć of Poland. Na przykład jestem z Polski. Jadę do Polski. A jeśli mamy słowo polski małą literą, to jest przymiotnik, adjective, jak język polski. Uwaga na wymowę słowa język. Tu jest nie ży, nie. Mamy język polski. I jeśli chcecie mówić I know Polish language, to możecie mówić znam język polski albo tylko znam polski. Tak samo lubię język polski albo lubię polski. Kocham język polski albo kocham polski. Ale uwaga, jeśli damy tutaj nie, to będzie inna forma. Na przykład nie znam języka polskiego. Albo nie znam polskiego. Nie lubię języka polskiego. Nie lubię polskiego. Też można tak mówić. Nie kocham języka polskiego. Nie kocham polskiego, ale mam nadzieję, że Wy lubicie język polski. I dlaczego? Dlaczego znam język polski, ale nie znam języka polskiego? Bo kiedy mamy znam, lubię, kocham, to potem
jest gramatyczna struktura, która nazywa się biernik. Ale kiedy mamy nie z tymi słowami, nie znam, nie lubię, nie kocham, to jest struktura gramatyczna, która nazywa się dopełniacz. Mamy różne struktury. Jeśli nie wiesz, co to znaczy biernik i dopełniacz, to niedobrze. Dlaczego? Bo jeśli chcesz poprawnie, dobrze mówić po polsku, to musisz znać i rozumieć polską gramatykę. Dlaczego? Bo jeśli nie będziesz znać gramatyki, nie będziesz dobrze mówić po polsku. Na kursie w mojej szkole online nauczycielka wszystko Ci wyjaśni, krok po kroku i będziesz rozumieć. Zapraszam serdecznie do mojej szkoły. Skontaktuj się ze mną. Link jest w opisie. Spotkamy się na bezpłatnej konsultacji, porozmawiamy i ja wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie. Moje nauczycielki są super, a lekcje są w świetnej, sympatycznej atmosferze. Zapraszam. No dobrze, to będziecie uczyć się polskiego w mojej szkole, ale teraz, w tym momencie już wiecie, że znam, lubię, kocham polski, nie znam, nie lubię, nie kocham polskiego. Ale czekajcie, powiedziałam, będziecie uczyć się języka polskiego. Tak. Formy języka polskiego używamy też razem z czasownikiem uczyć się. Uczę się języka polskiego albo uczę się polskiego. Czyli jeszcze raz formy języka polskiego, czyli formy dopełniacza używamy, kiedy mamy nie znać, nie lubić, nie kochać, uczyć się języka polskiego. Teraz wiecie, kiedy mówimy język polski, a kiedy języka polskiego. Ale jest jeszcze fraza po polsku. Tutaj nie ma słowa język, nie, tylko po polsku. Posłuchajcie 4 sytuacji, gdzie mówimy po polsku. Mówisz po polsku? Rozmawiamy po polsku. Jak się mówi po polsku useful? Jak jest po polsku helpful? Używamy frazy po polsku, kiedy mamy czasowniki mówić, rozmawiać, ale też kiedy macie pytania, jak się mówi po polsku, jak jest po polsku. W tych sytuacjach mamy frazę po polsku. Jak się mówi po polsku useful? Po polsku useful to przydatny, przydatny. A jak się mówi po polsku helpful? Helpful
to po polsku pomocny. Pomocny. Jeśli to wideo i mój kanał są dla Ciebie przydatne i pomocne, to będę wdzięczna za wsparcie. Wdzięczna to znaczy Grateful. wsparcie to znaczy support. Będę wdzięczna za wsparcie. Na moim kanale nie ma reklam i jest tutaj ponad 200 bezpłatnych lekcji wideo. Jeśli podoba Ci się mój kanał, to link do donacji jest w opisie. Dziękuję. A teraz mały test. Polski, polskiego, po polsku. Uwaga! Uczę się polskiego. Tak. Mówię trochę po polsku. Znam polski. Nie lubię polskiego, ale mam nadzieję, że to nieprawda. Ja bardzo lubię polski. Dobra, następne. Jak się mówi useful? Jak się mówi po polsku useful? Jak się mówi po polsku useful? Przydatny. Przydatny. Super. I ostatnie. Kocham polski. Kocham polski. Ale uwaga, 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 ważna informacja. Oczywiście tak samo działają, funkcjonują inne języki. Na przykład znam, lubię, kocham angielski, hiszpański, niemiecki, chiński, arabski i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj mamy na końcu i. Nie znam, nie lubię, nie kocham, uczę się angielskiego, francuskiego, chińskiego, hiszpańskiego, arabskiego. Co jeszcze? Może włoskiego? Włoskiego to jest Italian. Tutaj razem z tymi frazami mamy ego. Uczę się angielskiego. A kiedy mamy mówię, rozmawiam, jak się mówi, jak jest, mamy strukturę po u, po angielsku, po francusku, po chińsku, po arabsku i tak dalej, i tak dalej. Zapamiętajcie te 3 zdania. Znam polski. Uczę się polskiego. Mówię po polsku. Znam polski. Uczę się polskiego. Mówię po polsku. Jeśli zapamiętacie te 3 zdania, to będzie super. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że mam bardzo, bardzo dużo lekcji na YouTubie. Proszę sprawdzić moje playlisty, uczyć się polskiego i widzimy się w następnej lekcji. Do zobaczenia. Pa!